Cześć! Na Malcie byłem w 2017 roku i ten odcinek był już kiedyś na moim kanale, ale sam nie wiem czemu zniknął. Uprzedzam, że jest to drugi film, jaki nakręciłem w życiu, więc jest słaby. Nie polecam i nie oczekuję, że będziecie go oglądać. Ja sobie go wrzucam ponownie tylko dla własnych celów pamiątkowych. Ceny czego? Tych promów. Nie, te prom do Valetty masz tylko jeden. Wszystkie pozostałe są jakieś tam turystyczne, no. A skąd wiesz? Czytali to? No. Ale widać, że Valletta wygląda taką strasznie starą miejscowość, nie? W porównaniu na przykład do Sliemy, która wygląda już bardzo mocno turystycznie. No bo na przykład, warownie ze współczesną. tak, bo na przykład jak sobie zobaczysz na Sliemę, no to już wygląda typowo jak takie turystyczne miasto, nie? W zasadzie same hotele i takie wieżowce. A Valletta wygląda klimatycznie. Co nie? Na razie widzimy jednak tylko skorupkę. Musimy zobaczyć, co się będzie kryło w środku. W Pałacu Wielkich Mistrzów teraz jest siedziba chyba prezydenta i parlamentu maltańskiego. Więc tu prawdopodobnie, wiecie, jakaś gruba rozkmina z jakimiś wysokimi politykami, nie? O to może chodzić. W całym mieście masz głośniki. Jak jest właśnie jakaś msza czy coś, to napieprzają z tych głośników, nie? Tak jakby całe miasto było jednym wielkim kościołem. To jest droga krzyżowa. Ale on mówi, że nie są smutne. A muzyka jest taka... Ona jest refleksyjna, ale ona nie jest smutna. To jest jak taki portugalski fado. No, jak fado, dokładnie. Bardzo trafne. Ale fado nie jest samo w sobie takie smutne. Nie? To jest refleksyjne. Co? Droga krzyżowania? Myślisz, że się skończyła ta droga, czy ona trwa? Bo ludzie się rozeszli, a jakby szła dalej. Ale Maltańczycy są z charakteru bardzo podobni do Polaków. Są tak samo jak my są bardzo gościnnym, bardzo towarzyskim narodem, ale tylko w stosunku do turystów. Sami w stosunku do siebie są bardzo zawistni, bardzo zazdrośni i bardzo też kłótliwi i bardzo długo chowają urazę. Rodziny maltańskie bardzo często bardzo mocno kłócą się o majątki. Maltańczycy są, kurczę, nie powiedziałbym, że bogatym narodem, ale są narodem, który szczególnie stare maltańskie rody mają w swoich domach bardzo dużo różnych kosztowności, różnych bogactw, różnych obrazów bardzo kosztownych, z tym, że nie obnoszą się jakby z tym, że cokolwiek mają, bo Maltańczycy bardzo boją się kradzieży. Swego czasu była podobno istna plaga kradzieży samochodów, bo Maltańczycy uwielbiają stare samochody. No i samochody się kradnie właśnie na części. Dobra, ja wejdę na murek, żeby jakieś fajne ujęcie zrobić. O Jezu! Historia Malty jest niezwykle ciekawa, bo byli tutaj Fenicjanie, Rzymianie, Arabowie, Joanici, potem byli Francuzi, Brytyjczycy, no i potem gdzieś tam Malta odzyskała niepodległość. Ale z takich najważniejszych wydarzeń w historii Malty, no to mamy w zasadzie trzy. Pierwsze to jest tak naprawdę jedyna, ale za to bardzo duża rewolucja kulturalna, jaka dokonała się na Malcie. To było jeszcze tam w czasach starożytnych. Pewien statek płynący do Rzymu rozbił się u wybrzeży Malty i na tym statku był pewien słynny więzień. Jest to zresztą opisane w Piśmie Świętym, bo tym więźniem był święty Paweł, apostoł. Maltańczycy bardzo go cieple przyjęli. On sam był zachwycony Maltą, no i zaczął nauczać o Chrystusie, o religii chrześcijańskiej. I wtedy właśnie cała Malta praktycznie się zachwyciła i przyjęli religię chrześcijańską. A jak komuś smutno, że na Gozo już nie ma tego lazurowego oka, to tu ma taką mniejszą wersję. Wow.
To jest tak pięknie, że zwariować idzie, oszaleć można. Jak tu napierdziela. W sumie nie wiem, czy tu możemy być, chyba nie. A i tak w ogóle to ostatnio się zawalił ten, no jak mu tam, lazurowe oko, nie? Więc tak teoretycznie to trochę ryzykujemy, nie? Nie wykonywać gwałtownych ruchów i dam radę. Gdzie? Ale tu wieje. O ja wiem. Najgorzej jest, jak jedna osoba zrobi coś głupiego i potem wszyscy wow, ja też chcę. Godzinę spóźnienia. Ej, ale co, jedziemy? Jedziemy rowerami dookoła jeszcze? No Tam? tak, ja bym jechał, tak. Bo mamy To tutaj... jest jak najszybciej, Julia. Co? To jest jak najszybciej. Bardzo mocno w historię Malty wpisał się zakon szpitalników świętego Jana, czyli Joannici. Wiadomo, jak to było w średniowieczu, były krucjaty i tak dalej. Zakon Joannitów został powołany, żeby nieść pomoc ludziom, którzy zostali ranni w drodze do Jerozolimy. Z tym, że z czasem okazało się, że ludzie bardziej potrzebują ochrony zbrojnej w drodze do Jerozolimy, a nie pomocy jakiejś tam humanitarnej. Więc z czasem zakon szpitalników zaczął werbować rycerzy, zaczął zajmować się właśnie zapewnieniem bezpieczeństwa. No i z czasem, gdy tereny jakby zakonu, bo oni swoją siedzibę mieli powiedzmy na terenach dzisiejszej Turcji, w pewnym momencie te tereny zajęło Imperium Osmańskie, no i Joannici za bardzo nie mieli gdzie się podziać. No to król hiszpański postanowił znaleźć im jakąś siedzibę i miał dwie opcje do wyboru. Miał do wyboru Trypolis w Libii albo Maltę. Stwierdził, że w sumie Malta spoko miejsce, dobra miejscówka, będzie im pasować. No i w ten sposób zakon szpitala świętego Jana przybył na Maltę. Wtedy już to już też był ten moment, kiedy spodziewano się, że islam zaleje Europę, bo Imperium Osmańskie bardzo mocno się rozrastało i wszyscy spodziewali się, że prędzej czy później Turcy ruszą w głąb Europy. Więc Joannici postanowili bardzo mocno jakby ufortyfikować Maltę, bo cała wyspa to było praktycznie dwie wioski rybackie i stare arabskie miasto Mdina i nic więcej. Więc zaczęli budować forty, zaczęli budować różne fortyfikacje, forty Świętego Elma, tam Świętej Anny. Turcy, atakując Maltę, mieli jeden konkretny cel. Chcieli raz na zawsze pozbyć się zakonu Joannitów, który bardzo skutecznie przeszkadzał im w ekspansji na Europę. Turcy w ogóle spodziewali się, że zajęcie Malty zajmie im kilka dni i początkowo wydawało się, że tak faktycznie może być. Najpierw ruszyli bowiem oni na wyspę Gozo, która w ogóle nie była ufortyfikowana i zajęli ją w ciągu 2-3 dni, wybijając miejscową ludność prawie że całkowicie. Jednak gdy ruszyli na główną wyspę, na Maltę, okazało się, że tak łatwo nie będzie. Joannici spodziewali się, że otrzymają posiłki z Sycylii, więc ich głównym celem było przede wszystkim utrzymanie się i wytrwanie. Fort przez Joannitów okazało się bardzo trudny do zdobycia dla Turków. Cała ta kilkudziesięciotysięczna armia turecka nie była w stanie zdobyć Malty przez kilka miesięcy. Morale Turków bardzo mocno spadły, bo oni spodziewali się, że kilka dni i cała Malta padnie, a oni walczą kilka miesięcy i nie mogą Malty zdobyć. W ogóle z całej tej kilkudziesięciotysięcznej armii tureckiej zginęła połowa. To też bardzo źle działało na morale wojsk tureckich. Więc w momencie, w zasadzie w ostatnim momencie, gdy na Malcie broniła się już wręcz garstka ludzi, dopiero wtedy przybyły te obiecane posiłki z Sycylii, po kilku miesiącach. Turcy mieli już wtedy na tyle kiepskie morale i też plotki szerzone w obozach o tym, jak wielka ta armia przybędzie na odsiecz Maltańczykom, doprowadziło do tego, że Turcy po prostu uciekli. Ale Malta odegrała niesamowicie istotną rolę w obronie Europy przed zalewem islamu. Okazało się, że nie na długo, bo
100 lat później musiał tego dokonać ponownie Sobieski, ale gdyby Malta wtedy upadła, to Turcy ruszyliby na Europę i możliwe, że dziś modlilibyśmy się w meczetach, a nie w kościołach. Joanici po Wielkim Oblężeniu byli bardzo bogatym zakonem, no ale też w wyniku braku jakichś wojen, w wyniku braku jakichś zagrożeń, ta rycerskość coraz bardziej w nich upadała i z czasem zaczęli coraz więcej pić, coraz więcej się awanturować, podrywać maltańskie dziewczyny. Religia stawała się dla nich coraz mniej istotna i to doprowadziło do tego, że z czasem Maltańczycy zaczęli mówić o Joanitach, że są po prostu strasznie zepsutymi ludźmi. Czy alegoryczy zakonu, który już miał złą opinię, przelał fakt, że w XIX wieku, w XIX wieku Napoleon Bonaparte wbił na Maltę i praktycznie w ciągu 2 dni zajął całą wyspę. Joanici w ogóle nie podjęli żadnej walki, po prostu się od razu poddali. I to był ten moment, kiedy Maltańczycy stracili całkowity szacunek do zakonu szpitalników świętego Jana. Oczywiście Bonaparte nie był długo na wyspie. Francuzi spędzili tutaj chyba 2 lata, o ile dobrze pamiętam, i zajmowali się głównie plądrowaniem wyspy. Potem jak Bonaparte upadł, to Maltańczycy poprosili królową Elżbietę, żeby zajęła się wyspą i w ten sposób na wyspie pojawiła się Anglia, a Malta stała się typową kolonią brytyjską. Teraz wam coś pokażę. Ła, kurde, nie spierdolił. Trzecie najważniejsze wydarzenie w historii Malty to jest drugie wielkie oblężenie. Tym razem miało ono miejsce w trakcie II wojny światowej i zaczęło się w zasadzie w momencie, kiedy Włosi dołączyli do walk. Mussolini zdawał sobie sprawę z tego, że Malta może w przyszłości odgrywać bardzo ważną rolę, na co Hitler patrzył trochę z politowaniem. Ale mniej więcej 2-3 lata później okazało się, że faktycznie Mussolini miał rację. W momencie, kiedy Niemcy prowadzili walki w Afryce Północnej, bardzo ważne stało się dostarczanie zaopatrzenia do Afryki. No bo wiadomo, tam czołgi i tak dalej, wszystko potrzebowało paliwa, głównie o to chodziło. Dostarczanie tego zaopatrzenia gdzieś tam drogą lądową dookoła Morza Śródziemnego miało się z celem. Najprostszą drogą byłoby po prostu transportowanie je statkami z Włoch po linii prostej do Libii. Tylko że tu właśnie był ten problem, że na drodze stała Malta. Na Malcie stacjonowały samoloty, lotniskowce, okręty wojenne, łodzie podwodne aliantów, w większości oczywiście Brytyjczyków, i skutecznie utrudniali Niemcom transport zaopatrzenia. Jedyna tak naprawdę opcja dla Niemców to było transportowanie pod odsłoną nocy i gdzieś tam jakąś na okrątkę, żeby jak najbardziej omijać Maltę, więc zdobycie Malty okazało się niezwykle istotne dla prowadzenia kampanii w Afryce Północnej. No i po mniej więcej 2-3 latach takiego słabego oblężenia Malty zaczęło się ostre oblężenie. Malta była bombardowana przez 154 dni, każdej porze dnia i nocy. Dla porównania Warszawa była bombardowana chyba przez 28 dni. Na same Grand Harbor spadło 6400 ton bomb w ciągu 2 miesięcy. Dla porównania na Londyn w ciągu całego roku spadło o połowę mniej. Malta broniła się bardzo dzielnie i bardzo długo i ponownie w zasadzie w ostatnim momencie, gdy no bo Malta została praktycznie odcięta od świata. Był olbrzymi głód, brakowało w zasadzie wszystkiego, mnóstwo ludzi już zdążyło zginąć i w zasadzie Malta została uratowana ponownie w ostatnim momencie. Teraz już nie pamiętam, czy przez Brytyjczyków, czy przez Amerykanów, ale w zasadzie w ostatnim momencie przyleciały samoloty, przyleciało wsparcie i ostatecznie Niemcy zostali odparci. Lody mówisz?
Jak to mawia Sasha Grey, lodzika chętnie. Dupa, 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 ciągle dupa. No, nie wiem, nie wiem. Największa piaszczysta plaża na Malcie. Ile nam zajmie jej przejście? 2 minuty? No, potem okazało się, że robili nas koniec, że była jeszcze jedna dużo większa plaża. Ale zimno! Jo jebie! Ktoś tu poszalał z tą wodą. Bo tylko cieplejsza. Znaczy no teraz nie, ale... cieplejszą wodę. I tak jak mówiłem, motorówka 200 euro za godzinę, skuter wodny 80 dla 2 osób na 20 minut. Czyli 40 euro za 20 minut, ale jest zamknięte. Więc tak czy siak jest dupa, nie? Bym się pobawił. Jest zajebiście teraz w ogóle nie ma fal. Rano było strasznie, ale teraz jest spoko. Przyjechać na Maltę w kwietniu trochę za wcześnie, ale w ogóle głupia pogoda, bo słońce tak jakby opala, a jest zimno. No. Jesteśmy opaleni i zmarznięci. Jesteśmy opaleni i zmarznięci. O, dokładnie. Dokładnie tak. I co tam? Jak wrażenia po Malcie? Jakieś wnioski? Mój największy wniosek jest taki, że jeżdżenie stopem po Malcie nie wychodzi. Rowerem też nie. Rowerem też nie. Samochodem też sobie tego nie wyobrażam. O, jedzie samochód, ale w tą stronę. A jeżdżenie autobusem nie jest zbyt przyjemne. A jeżdżenie autobusem nie jest przyjemne, ale tanie. No i też są straszne różnice w cenach. No bo jednak ta cała timpana w Waletcie 8,40, a jak byliśmy gdzieś na jakiejś wsi, na jakimś zadupiu totalnym, no to euro 50. No jest różnica. W sumie to euro 50 to były śmieszne pieniądze. Chociaż to była lekko oszukana timpana. No troszkę była oszukana, bo nie była z makaronem, tylko z ryżem, ale euro 50. A może mi powiedział, że będzie obóz dla uchodźców. Właśnie się zastanawiam, gdzie są te obozy, bo tak prawie całą Maltę już zjechaliśmy, byliśmy prawie wszędzie, a obozu dla uchodźców nie widziałem. Nie wiem, gdzie są te obozy. Może tam? Co, ja muszę cofnąć, co mówiłem, ale podróżuję się jednak autobusami, nie? To. Najlepiej autobusami, tylko że się po drodze nic nie zobaczy. Znaczy jak się coś zobaczy, to się nie stanie i nie zobaczy lepiej. W ogóle ze wszystkich krajów, jakie odwiedziłem, Malta jest zdecydowanie takim najbardziej imprezowym krajem. My w ogóle mieliśmy to niesamowite szczęście, że mieszkaliśmy w najbardziej imprezowej dzielnicy w całym kraju, czyli w Paczeville w Saint-Gillian. I faktycznie każdego wieczora młodzież z całej wyspy, z całego kraju pakowała się w autobusy i zjeżdżała do Saint-Gillian na imprezy. Muzyka we wszystkich klubach maltańskich jest dokładnie taka sama. Są to kawałki, które były popularne w Polsce tak 3-4 lata temu, zmiksowane na takie typowe łubu-dubu jeb. I wszędzie jest to samo. Ceny natomiast drinków, czasami wejściówek są wysokie. Takie troszkę nie na naszą polską kieszeń. Maltańskie dziewczyny też mi się bardzo podobały, bo nie dość, że same w sobie mają taką śródziemnomorską urodę z taką lekką nutką takiej arabskiej urody, to jeszcze potrafią się świetnie malować. I co prawda widać, że mają nawalone wszystkiego na twarz, ale nie robią tego w tak obrzydliwy sposób, jak robią to polskie dziewczyny, tylko maltańskie dziewczyny makijaż nakładają po to, by podkreślić tą swoją już i tak fantastyczną urodę. I robią to naprawdę bardzo umiejętnie. Mi się bardzo podobało. No i też potrafią się dobrze ubrać. W sensie dziewczyny maltańskie na imprezy ubierają się w taki sposób, no wiele pokazują. Można było siedzieć w domu. Tak, można było siedzieć w domu.